Witajcie, dzisiaj męska rzecz. Z perspektywy czasu odpuściłabym motylki i dała tryby. Ale mam nadzieję, że pudełko zardzewiałe i obite blachą trochę męskie jest. Jeżeli taki efekt rdzy jest dla Was akceptowalny, to jest chyba najłatwiejszy na świecie, ponieważ wystarczą 3 farby i stary pędzel. Na start to samo co zwykle, czyli całe pudełko przeciągam jeden raz farbą akrylową białą. W środku zrobię to dokładniej, ale na zewnątrz można przeciągnąć nawet gąbką. No właśnie, lenistwo górą, farbę nakładam pędzlem, a potem ją rozsmarowuję zwykłą myjką do naczyń. Z zewnątrz, jak wspominałam, jeden raz, bo albo przykleję tu papier, albo będzie rdza. Po wyschnięciu dokładnie szlifuję pudełko papierem ściernym. Papier ryżowy z motylkami. No tak, trzeba było wziąć coś bardziej męskiego, ale stało się. Z perspektywy czasu widzę, że dobrze, gdyby ten papier mocniej kontrastował z rdzą. Ale dobra, stało się, lepimy. Jeden papier po prostu musi starczyć na całe pudełko. Oszczędność, a może ładniej mówiąc, optymalizacja wydatków. Do przyklejenia użyję zwykłego kleju do dekupaż. Mogę posmarować pudełko i przykleić na to papier, albo po prostu położyć papier na sucho i wszystko przykleić wyłącznie od góry, jak serwetkę. Gdy wszystko wyschnie, mogę przystąpić do uzyskania efektu rdzy. Potrzebny będzie taki najtańszy pędzelek szczecinowy, bądź po prostu taki o twardym włosiu, plus 3 kolory farb. Biszkoptowy, brązowy i turkusowy. I teraz tymi 3 kolorami trzeba pociapać całe pudełko. Farby nie należy mieszać. Ona na pudełku pod wpływem ruchów pędzla pomiesza się sama. A turkusowego tylko gdzieniegdzie. Dzięki niemu otrzymamy subtelny efekt patyny. No i jedziemy. Robota nie jest trudna, ale trochę żmudna. Rdza tworzy się powoli, a mnie to skłania do przemyśleń. Pudełko ma ozdobić garaż, ale przecież garaż to synonim damskiej torebki. W garażu zawsze jest bałagan, wszystko tam jest i niczego nie można znaleźć. No pomyślcie same, bo przecież torebka nie po to jest, żeby coś w niej znaleźć, tylko żeby wszystko w niej było. Więc i to pudełko ma szansę przepaść w garażu na wieki. Tak sobie do Was sprawozdaję sportowo, a tutaj już w międzyczasie skończyłam malować pudełko. Pierwszy etap rdzy już jest gotowy. Teraz czas na cieniowanie obrazków. Farba Stamperii Allegro oraz skośny pędzel. Czarna farba. Rozrabiam ją z wodą, blenduję na pędzelku i podkreślam brzegi. Nic szczególnego, a efekt fajny. Zobaczcie same. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie można było czegoś polepszyć, więc troszeczkę podmalowałam motylka na turkusowy. I obecnie góra pudełka prezentuje się tak. A to fragment filmu do zastanowienia, czy warto cieniować obrazki. Tak było przed cieniowaniem. Tada! I już wycieniowany obrazek. A to jest pianka. Cienka, zwykła pianka w arkuszu. To cudo można u nas w sklepie kupić, wpisując w szukaj słowo pianka. I tą piankę za chwilę przerobię na bardzo męskie blachy. Tnę ją na paski i klejem na gorąco przykleję zaraz do pudełka. Można poszaleć, a jak nie brakuje Wam fantazji, to można wyciąć z tego śruby bądź gwinty. Żeby blacha nie trzymała się na słowo honoru, dorobimy nity. Nity, czyli po prostu kropelki kleju na gorąco, ale umieszczone w takich miejscach, w których normalnie znalazłby się nit. Na razie nie wygląda to dobrze, a na pewno nie po męsku. Nie wspominając o tym, że w dotyku jest bardzo miękkie i przyjemne. A teraz te moje piankowe blachy przemaluję czarną farbą akrylową. Piankę pokrywam bardzo dokładnie i nie przejmuję się, gdy pędzel zjedzie mi trochę na pudełko. Takie przyciemnienia, a raczej zaczernienia w okolicach blachy prezentują się całkiem fajnie. Trudny wybór, pasta czy farba? Farba, bo lepiej odpowiada mi kolor. Pędzel szczecinowy i trzeba leciutko przeciągnąć nasze blachy. To trwa minutę, a nasza pianka zaczyna wyglądać jak fajna, gruba blacha. Nie lakieruję, nie potrzeba, niech tak zostanie. I jak Wam się podoba pomysł na takie męskie, zardzewiałe pudełko? Z prezentami dekupażowymi dla facetów jest problem. Coś o tym wiem, bo mój mąż mówi przejedź bejcą i wystarczy. No i ja się wtedy obrażam, bo nie o to chodzi, żeby to wszystko zrobić mu w 5 minut. No wiem, że te motylki nie męskie, ale następnym razem będą tryby. A jeżeli pomysł Wam się spodobał, zapraszamy do naszego sklepu i na inspirello.pl. Listę artykułów potrzebnych do zrobienia pudełka zamieściłam w opisie pod filmem. Pozdrawiam i do zobaczenia.